W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak wymalować perfekcyjny French manicure na 3 sposoby. Który z nich okaże się Twoim ulubionym? Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku Katarzyna Glińska opowie nam o... Cześć, nazywam się Kasia Glińska, na co dzień pracuję w sercu Indigo, czyli w Łodzi, a w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak wymalować Frencha hybrydowego krok po kroku na 3 sposoby. Serdecznie zapraszam. Kochani, od 4 lat oglądacie nasze filmy. Najwyższa pora, żeby teraz Indigo obejrzało Wasze prace. Możemy Wam pomóc, wskazać, co poprawić, pochwalić za dobrze wykonaną robotę. Czy to muszą być stylizacje, które poznaliście na kanale? Absolutnie nie. Po prostu pokażcie, w jaki sposób pracujecie, jak stylizujecie paznokcie. Przyślijcie do nas zdjęcia na adres mailowy, który znajdziecie w komentarzu, a my usiądziemy z instruktorem i ocenimy, co poprawić, a co pochwalić. I żeby była jasność, żadnego hejtu. To nawet nie będzie krytyka, to po prostu będzie przekazanie informacji zwrotnej, w jaki sposób pracować nad polepszeniem swojego warsztatu. Pamiętajcie, że najlepiej sprawdzą się zdjęcia techniczne, z boku, z frontu, z różnych perspektyw i dobrze oświetlone. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę Wasze prace i poznam naszą społeczność od strony codziennego wykonywania paznokci. I strasznie się cieszę, że będziemy mogli Wam pomóc w Waszym rozwoju. Zbierzemy wszystkie zdjęcia do kupy i zrobimy z tego jeden wielki odcinek, który opublikujemy na naszym kanale. No to co? Czekamy na Wasze zdjęcia? Oto lista produktów, które dzisiaj użyjemy w odcinku. Pilnik 100×180, buffer 100×180, kopytko, Frez Indigo Cuticle numer 9, Frez Cuticle numer 1, Frez Cuticle numer 5, primer bezkwasowy, baza mineralna Blush, lakier hybrydowy Mr. White, pędzelek Master Nail Art 006, Top Pro White, cleaner Wipe Off, cleaner Shea Super Shine Effect. French to absolutny klasyk w stylizacji hybrydowej, nie tylko żelowej, po prostu w naszej branży. Za każdym razem, kiedy wydaje mi się, że już przechodzi do lamusa, Instagram szybko udowadnia mi, że się myliłam. Frenche, które możemy zobaczyć, to nie tylko śnieżno-biała końcówka na nudziakowym tle, ale często kolorystyczne wariacje. Nie znamy dnia i godziny, kiedy klientka może nas skądinąd poprosić o wykonanie Frencha, a my musimy wiedzieć, jak go zrobić. Zabieg rozpoczynamy standardowo od dezynfekcji dłoni. Następnie przechodzimy do przygotowania płytki. Opracowujemy kształt paznokci. Dobieramy go do kształtu naturalnej płytki. Wyrównujemy wolny brzeg i bufferujemy całą powierzchnię. W przypadku naszej modelki będzie to zaokrąglony kwadrat. Pamiętamy, by krawędzie boczne wybiegały prosto z punktów wzrostu. Pilnujemy, by ich nie przepiłować. Wolny brzeg piłujemy na prosto i delikatnie zaokrąglamy rogi. Dzięki temu paznokcie będą wygodniejsze w użytkowaniu. Bufferujemy dokładnie całą powierzchnię płytki bufferem o gradacji 180. Kopytkiem podpychamy skórki i przechodzimy do frezowania. Sięgamy po frez Cuticle numer 9, a moc frezarki ustawiamy na 10-15 tysięcy obrotów na minutę. Przesuwamy się ruchem podpychająco-wymiatającym równolegle do wału. Zmieniamy frez na Indigo Cuticle numer 1, który posłuży nam do otwarcia wału okołopaznokciowego. Kontynuujemy oczyszczanie powierzchni ze skórek. Pracujemy najpierw w jednym kierunku, i dopiero po opracowaniu wszystkich paznokci zmieniamy kierunek obrotów. To sprytny sposób na przyspieszenie naszej pracy w salonie. Jeżeli chcecie poznać więcej takich informacji, zapraszam do odcinka 10 trików podczas stylizacji hybrydowej, które powinna znać każda stylistka paznokci. Sięgamy po frez Indigo Cuticle 5. Tym razem będziemy pracować na obrotach poniżej 10 tysięcy na minutę. Frezujemy wał, usuwając pozostałości skórek. Pamiętamy, by nie frezować w jednym miejscu, ponieważ siła tarcia spowoduje pieczenie skórki klientki. Przecieramy płytkę fioletowym cleanerem, pamiętając również o fragmentach przy skórkach. Aplikujemy primer bezkwasowy i dobieramy kolor bazy mineralnej do karnacji klientki. W tym przypadku decydujemy się na Mineral Base w kolorze Blush. Aplikujemy cienką warstwę i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Przechodzimy do wykonania nadbudowy. Cienko przesmarowujemy bazą całą naturalną płytkę i zabezpieczamy wolny brzeg.
Odkładamy większą kuleczkę w miejscu apeksu, dopychamy produkt pod skórki i uśmiechami rozprowadzamy go w stronę wolnego brzegu. Odwracamy dłoń klientki środkiem do góry, by siła grawitacji pomogła nam ułożyć idealny łuk górny. Czas na malowanie Frencha. Uzyskamy go przy pomocy lakieru hybrydowego w odcieniu Mr. White. Na Frencha jest wiele sposobów. My Wam przedstawimy 3, a Wy zdecydujecie, który z nich podoba się Wam najbardziej. Dajcie znać w komentarzu. Sposób pierwszy to malowanie przy pomocy cienkiego pędzelka, na przykład Master Nail Art 006. Na szkiełko wykładamy lakier Mr. White. Odkładamy pędzelek na środku paznokcia i ciągniemy go linią uśmiechu aż do wału bocznego. Następnie odwracamy dłoń klientki do siebie, nabieramy na pędzelek kolejną porcję produktu i powtarzamy czynność. Odkładamy włosie na środku i przeciągamy w stronę wału bocznego. Gdy mamy już zaznaczoną wstępną granicę linii uśmiechu, kolorujemy wolny brzeg Frencha. Utwardzamy przez 30 sekund. Stylizację pokrywamy topem Pro White, który dzięki dużej ilości faktorów UV doskonale zabezpiecza przed żółknięciem jasne, pastelowe stylizacje. Całość utwardzamy przez 60 sekund. Top Pro White posiada warstwę dyspersyjną, zatem musimy odczekać około 60 sekund przed przetarciem go cleanerem Shea Super Shine Effect. W przeciwnym razie stylizacja może się zmatowić. Sposób numer 2. Malowanie Frencha pędzelkiem od hybrydy. Z pędzelka ściągamy nadmiar produktu. Ma na nim pozostać jedynie minimalna ilość. Malujemy delikatnie rogiem włosia. Jeżeli wały boczne uniemożliwiają nam dostęp do wszystkich zakamarków, wąsy linii uśmiechu możemy wyciągnąć cienkim pędzelkiem. Utwardzamy przez 30 sekund. Podobnie jak wcześniej, korzystamy z topu Pro White. Całość wkładamy do lampy na 60 sekund. Sposób numer 3, czyli schemat. Ta technika przyda się szczególnie w wykonywaniu długich paznokci, ale kto wie, może akurat tak się Wam spodoba, że będziecie nią pracować nie tylko przy długich, ale i przy króciutkich Frenchach. Zaczynamy od zaznaczenia wysokości wąsów naszego Frencha. Mogą one sięgać maksymalnie połowy długości naturalnej płytki. Im paznokieć jest krótszy, tym niższe powinny być wąsy Frencha. Zaznaczamy ich wysokość na przykład na opuszku. W przypadku paznokcia kwadratowego dzielimy wolny brzeg na 3 równe części. Teraz łączymy ze sobą kropki, prowadząc pędzelek linią prostą. Wysokość linii uśmiechu to 1/4 wymalowanej prostej kreski. Malujemy wzdłuż i zaokrąglamy linię uśmiechu. Cienkim pędzelkiem wypełniamy wymalowanego Frencha. Jeżeli chcemy uzyskać cienkie wyciągnięcie linii włosa, przeciągamy pędzelek od środka paznokcia w stronę wału. Tak jakbyśmy chcieli wyciągnąć kolor z Frencha, malując samym czubeczkiem pędzelka. Przed utwardzeniem usuwamy wymalowane na wale kropki. Możemy to zrobić za pomocą kwadratowej końcówki pędzelka do żelu lub drewnianego patyczka. Standardowo zabezpieczamy stylizację topem Pro White. Tak prezentuje się gotowy French wykonany na 3 różne sposoby. I to już koniec naszego odcinka. Jak widzicie, 3 różne sposoby na Frencha dały nam ten sam efekt, więc wybieramy ten, którym pracuje nam się najlepiej i dążymy do perfekcji. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17 ze świeżutkim materiałem. Do zobaczenia!